dobór. Witam Was w kolejnym odcinku. Już w drodze na ambonę. Idę sobie powolutku przez rzepak. Zaraz Wam pokażę. Dzisiaj temat, jaki sobie tam poruszę z Wami, będzie dotyczył zwierzyny drobnej. Także już Wam mogę dzisiaj teraz powiedzieć. I tak sobie wymyśliłem, że temat taki warty poruszenia, bo ostatnio chodzę dosyć dużo rano na polowania i naprawdę tej zwierzyny drobnej widać, przynajmniej u mnie w rejonie, coraz więcej. Więc myślę, że temat dosyć ciekawy. Zobaczcie, gdzie jestem, jakie miejsce. Tutaj mamy remizę trzciny, tarniny kwitnące, przed nami ambona, no i pole rzepaku. Więc powolutku zasiadka głównie na dziki. Tropy dzików są. Nawet dosyć intensywnie tu jest pochodzone. Taki okres, że one lubią ten rzepak jeść. Żerują na tym rzepaku, więc za bardzo nie mają co. No czekajcie, bo coś już stoi. To koza. Tak. Kuska. Druga. Może powoli jakoś dojdziemy do ambony, się uda coś ponagrywać. Oczywiście popatrzymy za rogaczem, co się dzieje. A miejsce, nie jeden odcinek tu już powstał. Także kawałek drogi jest, słuchajcie, do przejścia. Ale tu w miarę jest tak wyjeżdżony przez takie ciężkie ciągniki, że nawet jakby nam święty Hubert podarzył, myślę, że tu bez szkody żadnej uda się wjechać. Dobrze, bo jeden z kolegów jest na polowaniu dzisiaj. Niedaleko, też na tym samym rewirze, tylko my idziemy na ambony numer 4. On jest na ambonie numer 1. Ale sobie gdzieś w razie czego pomożemy. Dobra, widzimy się już na ambonie, także niosę ten cały swoje tematy do nagrywania, kamery, statywy, wszystko. Też jeszcze jedna sarna, chcę zobaczyć. Nie dojdziemy do ambony, zobaczą nas, uciekną. Ale dobra, widzimy się już na ambonie. Tak jak mówiłem, widzimy się na ambonie. Natomiast powiem Wam, że zobaczymy się jeszcze raz na tej ambonie na 100% jutro rano. Dlaczego? Dlatego, że tak to jest, że się czasami człowiek śpieszy. Jedna kamera, druga kamera, broń, statyw, lornetka, wszystkie te moje gadżety, żeby dla Was stworzyć materiał, to zapomnij bardzo prostej rzeczy. Amunicji. Grzywacz przyleciał. Chcecie zobaczyć? Pokażę Wam. Zwierza masa, a głównie sarny. Czekajcie, może piję wodę. Czekajcie. To jest też nasza zwierzyna łowna. Teraz Wam pokażę. Grzywacz? Grzywacz chyba. Widzę, tak słońce świeci, że muszę. Nie, to nie grzywacz. Myślałem, że grzywacz. Więc przyszedłem bez amunicji. Blazer to myśli takich zapominalskich jak ja. Dlatego zrobił taki pasek. W sumie można naboje włożyć. Najpierw trzeba je włożyć. Jeden z widzów mi zwrócił uwagę, kiedyś też powiedziałem, że zapomniałem, zdarza mi się to. I mówi, że sobie trzeba do paska włożyć. Więc zaraz jak przyjadę do domu, to tutaj 2 kule włożę. No bo niestety kiplaów dzisiaj, żeby Wam to udowodnić i pokazać. Puściutki. Siedzimy dzisiaj na sucho. Także ponagrywam Wam trochę saren, bo jest dużo saren. Wieje wiatr, teraz się tak uspokoiło na chwilę, ale naprawdę tu wieje. Tropy dzików były, jak tutaj dochodziłem, w miarę świeże, więc trzeba się tu wybrać. I na pewno się tu wybierze. Przyjadę tu jutro rano, siądę na tej ambonie i posiedzę, zobaczymy, co się tu będzie działo. Przyjadę wcześniej, myślę, że już o 4 to tu będę siedział i może coś wtedy upolujemy. Bo dzisiaj to możemy tylko ponagrywać, no ale tak czasami jest. Więc tak na szybko Wam powiem.
zanim nie ma wiatru, dam tą kamerę trochę bliżej, odnośnie tej zwierzyny drobnej. Jak zapowiedziałem na początku, miałem taki pomysł, słuchajcie, żeby w końcu zrobić taki odcinek na temat zwierzyny drobnej tak na bogato. Natomiast potraktujmy ten materiał jako wstęp. Chodzę codziennie rano, teraz ostatnio mi się to zdarza, no codziennie rano jestem w lesie i widać tej zwierzyny drobnej naprawdę dużo. W moim jednym kole, w moim drugim kole, w którym poluję, widzę bażanty. W nocy, jak jeszcze polowałem dużo na lisy, było bardzo dużo zająca, widać dużo kaczki, więc ja widzę, że bez naszego wielkiego zaangażowania można, że tak powiem, ta zwierzyna drobna się ma dobrze, więc można byłoby jej jeszcze pomóc, więc bardzo Was zachęcam przede wszystkim do tego, żeby tą zwierzynę drobną wspomóc. Mamy mega dobre narzędzie, jakie dała nam ostatnia zmiana regulaminu polowań, gdzie możemy używać noktotermowizji do drapieżników, więc to jest bardzo dobre. Tutaj można sobie pomóc w redukcji drapieżnika bardzo, bardzo mocno. I jeszcze jedno, ponieważ piszecie do mnie wiadomości, już któraś wiadomość z rzędu. Kolego Kamilu, czy my możemy strzelać z kuli do IGO, czyli inwazyjnych gatunków obcych? Czy my możemy strzelać do IGO w nocy? Czy my możemy strzelać do IGO z termonoktowizji? Odsyłam Was do nowelizacji regulaminu polowań. To nie jest trudno znaleźć. Dzisiaj w Google'ach wystarczy wpisać regulamin polowań 2023, czy tam 2022, nie pamiętam kiedy ta ostatnia nowelizacja była i tam jest wszystko napisane. Na te wszystkie 3 pytania odpowiadam 3 razy tak. Więc nie mylić z tym tak z lat ubiegłego wieku. Ale to Pawlak miał tylko napisane 3 razy nie. Dla zasady, ale w każdym bądź razie tutaj jest 3 razy tak. Możemy polować w nocy, możemy strzelać z kuli i możemy używać nokto i termowizji na gatunki inwazyjne obce, czyli szopy, jenoty i tak dalej, i tak dalej. Tak. Także całą listę IGO proszę sobie sprawdzić, bo tam nawet są bizony, słuchajcie, na tej liście, ale nie będziemy tutaj o tym mówić. Więc jak najbardziej można. Więc mając takie narzędzie, możemy tej zwierzynie drobnej pomóc, ale również sarnie. Czekajcie, przestawię tą deskę, już coraz bardziej znowu wieje. Redukcja drapieżnika, redukcja lisa pomoże nam przede wszystkim, może zwierzynie drobnej. Więc myślę, że jest to temat naprawdę bardzo ważny, tak? Jak nie my myśliwi, to nikt za nas tego nie zrobi i nikt tego nie zrobi dla polskiej przyrody. Więc powiem Wam jeszcze, że jak ja widzę, że ta zwierzyna drobna jest, my mało pozyskujemy tej zwierzyny drobnej, ale ta zwierzyna drobna jest jej naprawdę sporo, więc widać ją, widać bażanta, widać zająca, widać kaczkę, z drobnej widać oczywiście borsuka, widać lisa, ale chodzi głównie o pióro i o zająca. Jeżeli jest taka możliwość, są chęci, jest w Waszych kołach jakby aprobata większości członków koła, no to można reintrodukcję prowadzić. Oczywiście do tego się trzeba przygotować, zrobimy osobny materiał, jak to zrobić dobrze, ale temat jest chyba aktualny. No dobra, ponagrywam Wam trochę saren, bo jest tych saren tutaj. W zasięgu wzroku mam kilka albo kilkanaście sztuk. Więc tylko tak jak będzie wiało, to nic nie będę mówił, bo kamera będzie jeszcze z drugą stronę ustawiona, to nic nie będzie słychać. No i co? Pewnie widzimy się już na takim prawdziwym polowaniu w tym odcinku jeszcze, ale widzimy się rano. Przyjdę tu rano i wezmę naboje. Obiecuję. No dobra, także kończymy. Ponagrywamy trochę zwierza, posiedzimy, zobaczymy co tutaj się w ogóle dzieje. Jak już jestem, przecież nie pojadę do domu, to sobie posiedzę. Jak się coś fajnego pokaże, jakiś zwierz, to oczywiście Wam go tutaj nagram. Także obserwujemy.
Trochę przestało wiać. Wyszły nam następne sarny. Znaczy rogacz z kozą. Spróbuję to zoomować. O. Zobaczcie, gdzie żerują. To jest taki kawałek nieużytku. Nie wiem, czemu to tak zostawili. Nie uprawili, wyszły z rzepaku i sobie na tej trawie zielonej żerują. I tu następny rogacz wyszedł, ale młody. Jeszcze nie wytarty. Młodziutki. Taka szyja cienka. Zaczyna wiać. No jest trochę tej sarny. To powiem wam, że z jednej ambony chyba z 15 sztuk tutaj widzę. I następne wyszły. Sarny. Tutaj czekajcie. O, gdzieś tu widziałem jeszcze jedną. Jest. Kuska młodziutka, zeszłoroczna. Chciałem pokazać jeszcze, bo przestało wiać. Mamy tutaj dwie sarny, dwie kozy, prawdopodobnie matkę i córkę. I zwróćcie uwagę, ta młodsza już zaczęła zmienić suknię, ta letnią, a ta starsza, ta młodsza jest oczywiście z tyłu, ta starsza, która patrzy na nas teraz, ona dopiero, oho, już po wszystkim. Ona dopiero będzie zmieniać później suknię. Jak to u saryn bywa, starsze osobniki zmieniają później. O, wyskoczyło. O, to ta młodsza. Skoczyły do rzepaku i wyskoczyły z powrotem. Kurde, młody kozioł. Ale zwróćcie uwagę, jaki gruby. Znaczy gruby, jaki mocny. On w stypułach nie wytarty. Masakra. Ale przyszłość przed nim. A tu jest drugi, starszy. Widzicie? I się akceptują. Nie ma problemu. Już wytarty. Ewidentnie widać, że starszy rogacz. I sobie razem żerują. Też szóstak. Ewidentnie widać, że dużo starszy rogacz. A ten jest tutaj obok niego, z tyłu. Ale ten to... No zobaczymy, co on będzie miał za rok, za 2 lata. Ale potencjał straszny. Nie ma co gadać. O, tutaj widać dużo cieńsza szyja. To drobniejsza budowa sylwetki. I nie wytarty jeszcze. Przed tym rogaczem jest naprawdę świetlana przyszłość, ale taki czujny, nie wiem, czy tamten go pogoni, czy nie. Ale naprawdę rogacz, już też góra sukni. O. Co to jeszcze?
Jeszcze jedno przyszło. Już nie wytarty, ale nie patrzę w lornetkę, tylko słuchajcie, patrzę w kamerę. Muszę się, to jest ten pierwszy. To dwa takie młode rogacze. Też chyba nie wytarty. Tak. Też no młodziutki. Ten to selekcyjny jest. No, zobaczymy jak się wytrze, ale też fajne. Też widzę, że potencjał ma. Następny rogacz przyszedł za górki. To ten sam co był? Chyba ten sam. Co był z tym młodym rogaczem. Następny rogacz przyszedł. Pewnie tego nie było jeszcze. Kurczę, akurat za gałęziami. Przyszedł za górki. Z drugiej strony. Może tu podejdzie bliżej. Chciałbym go obejrzeć. To nie jest to młody rogacz. Tyle go obejrzałem. Kolejny rogacz, ale on już tu był. Poszedł duży pokój, wyszedł, ale wam go pokażę, jaki fajny, wysoki. O. Taki dość. Już trochę nam światła brakuje. Regularny, jak odlany. Jak z obrazka. Ale to nie jest jakiś wybitnie stary rogacz. O, teraz widać. Cienki, ale wysoki. Biała plama nad wiecznikiem, bardzo wyraźna. Nie wiem, ja mu daję 4 poroże max. Na pewno nie więcej. Ale fajny kozioł. Zobacz, nie do strzelenia. Niech żyje. Już nie będę się przełączał na tryb nocny, coś tam widać, także dzisiejsze nagrywanie, polowaniem tego nie możemy nazwać, bo nie mamy naboi, dobiegło końca, także przegląd rogaczy fajny, powoli będę schodził, dzików jakoś tak, kurczę, ani nie słyszałem, żeby dziś były na wąwozie, ani na trzcinach, cisza zupełna, trochę wiatr ustał, ale przegląd łowiska przed sezonem na rogacze świetny. Czekajcie, jeszcze coś mi tu wyszło. O, ta kuska. Więc przegląd, że tak powiem, super. Miejsce bardzo dobre. Saren, myślę, że między 15 a 18, nie liczyłem dokładnie. Nigdy tak zwierzyny nie liczę, po prostu nie ma to dla mnie większego znaczenia. Grunt, że widziana. Przepięknie tokowały bażanty. Nie wiem, czy się tam gdzieś w tle nagrało, czy się nie nagrało, ale kilka kogutów się odzywało. No i co? Lis był jeszcze, ale daleko przeszedł przez ten niedosiany rzepak tam i nawet nie zdążyłem kamery włączyć. Więc zwierza ogrom. Bardzo fajna zasiadka, taka naprawdę jestem mega zadowolony. No i co? Pewnie dalsza część na kolejnym wyjściu. Zobaczę, ile tego materiału jest. Jeżeli jest go wystarczająco na odcinek, to będzie z tego odcinek. Jeżeli jest go za mało, no to będziecie mieli dalszą część. Dobra, pakuję graty swoje i uciekam jadę do domu. Rano kładę się spać, rano wstaję i atakuję fajną ambonę. Nową, była w odcinku, jak ją budowaliśmy. Nową, no ja wiem, czy ona taka nowa, chyba w tamtym roku ją stawialiśmy. Gdzieś tam na kanale jest. I sobie tam posiedzimy, ale tam pojadę wcześniej. Miałem tu przyjechać rano, ale chyba zmienimy miejsce. Pojedziemy na drugą ambonę. Także na drugi obwód w ogóle.
i tam sobie siądziemy. Tam jest fajne miejsce, takie ciekawe, bo tam bardzo często zwierzyna przechodzi, tam zawsze dużo jeleni, tylko tam trzeba, no kawałek będzie trzeba dojść do tej ambony, dlatego auto zostawimy daleko, z 1,5 kilometra, bo ono stoi jakby na środku pól, ale wydaje mi się, że spokojnie sobie wyjdziemy, wstaniemy 20 minut wcześniej, wyjdziemy i pójdziemy sobie tam usiąść. Także widzimy się albo w kolejnym odcinku, albo na kolejnym wyjściu. Nie wiem, ile tego materiału jest, więc będę montował, to będę widział. Do zobaczenia. Jak coś, to do zobaczenia i dashboard, ale w każdym bądź razie i tak do zobaczenia i dashboard. Dashboard. Rano, świt, kolejne wyjście. Jak Wam wspomniałem wcześniej, naboje są. Się załadujemy. I co? Już są przygody. 4:15 rano, a my mamy przygody. Tylko załaduję sobie. Ranger utopiony. Raptor utopiony. Jechaliśmy z Mariuszem. Mariusz siedzi na ambonie. 700 metrów po mojej lewej ręce. Po tak zwanej dziesiątce. Wysoka. Na mojej pierwszej ambonie, jaką postawiłem w tym kole. Słuchajcie, wyremontowaliśmy ją. Podcięliśmy nogi, założyliśmy betony i stoi dalej. No i Mariusz nawet na niej siedzi. No już będzie miała z 16 lat. Trochę ją Zbyszek podremontował, bo to na jego polach i stoi. No i wracając do Rangera. Ranger utopiony. Słuchajcie, nie jechałem tą drogą dawno. Jest tak rozjeżdżona, była kałuża. Okazało się, że były takie kolejne, że powiesiliśmy się na brzuchu. Zobaczycie później, jak się zrobi widno. Jeszcze siedzę na ambonie, jeszcze Zbyszek nie wie, że będę do niego zaraz pisał z prośbą o przyjechanie traktorem. Klasy musi przyjechać, bo inaczej się nie wyciągniemy. Mało tego, nawet jak była wyciągarka, to by to nic nie dało, bo nie byłoby się do czego dopiąć, bo to pole. Także stoimy w takich trzcinowisku małym, niedużym, w kolejnach na Lenic. Zasiadłem na ambonie, na tej ambonie, którą też stawialiśmy. Też Zbyszek tu był, tu jego pole. Staszek tutaj mój był, żeśmy zbudowali ambonę i nagrywali dla was odcinek. No nic, posiedzimy, zobaczymy, może jakieś dziki się będą nam przechodzić za dnia. Też pierwszy raz jestem, od tamtej pory nie byłem na tej ambonie. Miałem tutaj zamiar już wcześniej przyjść, ale na pewno tutaj wybierzemy się w to miejsce na polowanie w nocy, bo tu można siedzieć całą noc, bo tu dookoła same pola, a za kamerą jedna ostoja, remiza śródpolna ostoja. No, jest tam parę krzaków, lubią tam dziki leżeć, przede mną trzcinowisko, też lubią dziki być, za mną tarniny, też lubią dziki być, no ale widoczność jest przepiękna, więc tu jest fajny temat, żeby sobie usiąść i posiedzieć dłużej, nawet potestować sprzęt. Dobra, nie będziemy tu przedłużać, więc popatrzymy, co się dzieje. Jak zrobi się widno, zwierzyna się pokaże, to do Was wracam. Godzina w tej chwili, byście mieli świadomość, za 15:05 rano. Polujemy. Już zrobiło się całkiem widno. Dzików jak nie było, tak nie ma. Zwierza jest dużo, zaraz Wam pokażę. Mamy rogacza, co leży przed nami. Jelenie są daniele, gdzieś z tyłu jakiś zając, ale czarnego zwierza nie widać na razie. To może być tak, że nie wiem, pół godziny, godzina, one mogą dziki przechodzić po prostu między remizami, no ale nic, posiedzimy. Była chmara jeleni, słuchajcie, po mojej prawej stronie. Tam było chyba z 10 sztuk. I co ciekawe, wieje lekki wiatr z zachodu. I z zachodu to jakby z mojej lewej strony. I tak sobie szły, doszły do Zawietrznej, stanęły jak wyryte, złapały ode mnie wiatr i już zawijka i z powrotem poszły. Fajnie to było po prostu, było za ciemno, żeby to nagrać po prostu, ale reakcja zwierzyny na odwiat człowieka niesamowita. Spróbuję Wam pokazać teraz to zwierza przed nami. On jest daleko, bardzo daleko jest ten zwierz, no ale może się uda nagrać. Zobaczymy. Zaczniemy sobie od jeleni. Niech to wyostrzy. O. Tu mamy chmarę jeleni. Nie dużą, tam jest 5 sztuk, tak? 5 sztuk, która sobie schodzi z żerowiska.
No, wysyp jakichś białych danieli się zrobił ostatnio. Lecimy powoli w lewo. Staram się to zrobić tak w miarę płynnie, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj jest następny zwierz. Są sarny dwie. Jedna, przepraszam. Nie, dwie. Tutaj mamy daniele. Ten biały. Dobra. Bażanty słychać w tle, jak się odzywają. Nie wiem, czy to wyłapało, bo tu daleko. Tutaj też mamy zwierzę. Sarny. Daniele, proszę. Następny biały. Lecimy dalej. Tam pod składowanym drewnem następny biały daniel. Następna chmara danieli. Jeszcze sarna przed nimi. O. Trochę tych danielów tam z tyłu jeszcze idzie. Wszystko na łąkach. Zobaczcie. Nie, to też daniel jest. Nie patrzę w lornetkę, tylko patrzę, słuchajcie, w obiektyw kamery. Nie w obiektyw, tylko w ekran. Dobra, teraz wam pokażę tego rogacza. Tutaj widać jeszcze tego białego. Nasz rogacz się podniósł. Co on tu ma na głowie? Może się zrobi jeszcze troszkę widniej. Siku robi. Widać klinowaty łeb, starszy rogacz. Zdecydowanie taki kanciasty. Dosyć wysoki. Nie za cienki, taki średni. Żaden gruby, ale taki w miarę ten rogacz. No, jakby piwa popił. Cedzi. Sorek jakiś taki. O, dziki, kurde. Teraz zobaczyłem dzika. W kamerze go zobaczyłem. Ziom. Dobrze, że kamera była włączona, bo patrzę, a tu dzik. I nie patrzyłem poza kamerę, tylko patrzyłem w ekran. Słuchajcie, pod rogacz coś tam zwróciło jego uwagę, patrzę, a tu kaman przebiega. Widzicie? Może to ten biegający z refiru obok wtedy. No ale z jednego z poprzednich odcinków, może to ten dzik, nie wiem, ale przebieg tylko i dał na skłon biegi, tyle go było widać. Także nawet nie wiem, co to było, czy to był dzik męski, czy żeński, nie mam pojęcia. Po prostu przebieg i pobieg. No ale już dzik był, także na tym mamy szczęście. Co wychodzimy, to masę zwierząt, prawie zawsze dziki, prawie zawsze. Nie zawsze na strzał, ale prawie zawsze są. I to w biały dzień. Się rozglądam dookoła, bo tu jest takie miejsce, że w każdej chwili mogą się dziki pokazać, dosłownie. Dopiero jeszcze, myślę, że pół godziny to jeszcze tak spokojnie te dziki mogą się tutaj
że tak powiem, przechodzić nam gdzieś. No na razie spokój. Daniela, jelenie, jeden pojedynczy dzik no i to wszystko. No, cieszy mnie brak widoku drapieżnika, to mnie bardzo cieszy. Nie ma nic, popatrzymy co się dzieje. Jak coś będzie, to do Was oczywiście wracam. Mamy kolejnego zwierza. Proszę. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy oczywiście zająca, tak? Ale zwróćcie uwagę, bo tutaj przez środek tych pól, może tak trochę zoomuję, o, widzicie? Tam nawet z tych tarnin gdzieś ten dzik wyszedł, ciągnie się przepiękny pastarnin. Tu mamy taką remiskę, osiki rosną, tam jest lizawka w środku zrobiona. Widzicie? Jaki to jest przepiękny pastarnik. Zobaczcie. Aż pod tego dęba się tam ciągną. Tam się kończą i tam już mamy ostoję, taką powiedzmy miejsce, w którym zwierzyna odpoczywa. Dobra, przestawiłem kamerę. No i widzicie, jak Wam wspominałem wcześniej, ta zwierzyna drobna, praktycznie ja ją widzę na każdym wyjściu. Na każdym. Czy to są zające, bażanty słyszę. Ciężko po prostu gdzieś tam je nagrać, bo gdzieś daleko tokują. Ale wiosna to jest taki czas, kiedy tej zwierzyny drobnej naprawdę widać dużo. My tutaj nie prowadzimy żadnej reintrodukcji zająca. Nigdy nie prowadziliśmy. Będę się tak rozglądał, czy gdzieś nie dziki z tyłu nie zachodzą. Nigdy nie prowadziliśmy reintrodukcji zająca. Owszem, reintrodukcję bażanta prowadziliśmy. Teraz od 2 lat jakoś nie. Ale powiem Wam, że dochodzę do wniosku, to jest taki mój takie przemyślenia moje, tak? Że w momencie, kiedy my nawet nie zasilamy tego łowiska, to ta zwierzyna drobna jest. Fakt faktem, że pozyskanie drapieżnika naprawdę jest wysokie. Pamiętam sezon, jeszcze nie było można strzelać z nokto i termo do drapieżników. Na tym obwodzie, na którym jesteśmy, strzeliliśmy ponad 100 lisów. Słuchajcie, ponad 100 lisów na 3,5 tysiąca hektarów, z czego lasu, nie wiem ile tu jest, 220 hektarów, 230. Jest to obwód polny. Jak zresztą 70% obwodów w Polsce są to obwody polne, tak? Ale powiem Wam, że widać, że ta zwierzyna drobna cały czas jest. W momencie, kiedy byśmy przyłożyli się do tego, ale to tak solidnie, nie przez wydanie 5 czy 10 tysięcy na zakup kilku ptaków, kilkuset ptaków, źle powiedziałem, czyli bażantów na przykład, czy kuropat i wypuszczenie ich, to nic nie da, tak? To jest autentycznie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ale w momencie, kiedy byśmy to zrobili bardzo przemyślanie, przez przykładowo 2 lata przygotowali ten obwód bardzo dobrze, w sensie bardzo intensywnej redukcji drapieżnika, zresztą ona u nas tutaj trwa, praktycznie cały czas koledzy strzelają. Natomiast w momencie, kiedy byśmy zrobili, przygotowali się przez zbudowanie podsypów, ponieważ pamiętajcie, że te ptaki wolierowe, no niestety były karmione od małego przez człowieka, ale zbudowanie odpowiedniej ilości podsypów, wpuszczenie tych bażantów w miejsce bardzo takie, powiedzmy, skoncentrowane, czyli nie wiem, jak Wy macie podzielone rewiry, my mamy ponumerowane, my dzisiaj jesteśmy na rewirze numer 3 i na przykład gdybyśmy wpuścili, przykładowo, zakładam, 200 ptaków, puścilibyśmy 100 na jeden rewir, 100 na drugi, ale oczywiście musiałyby być zrobione podsypy. Na te podsypy powinny być już zasypane no już tak, może nie od samego października czy tam września, jak niektórzy mówią. Ja uważam, że nie. To jest, być może się mylę, ale tutaj u nas długo są ścierniska. Częściowo one są tylko czasami zgruberowane. Nie ma takiego kombajnu. Już kombajny kosztują ciężkie pieniądze, które zbierają 100%, ponieważ kombajny mają to, że one zawsze trochę ziarna gubią, tak? Czy to z przyczepy się wysypie, jak zwożą z pola, czy to już nie ma znaczenia. Ale ta zwierzyna ma co, drobna, szczególnie bażant, ma co jeść. Jeżeli byśmy zainwestowali naprawdę w urządzenia łowieckie typu podsyp do bażantów,
no to wtedy uważam, że ma to naprawdę sens. Taką reintrodukcję należy przeprowadzać kilka lat z rzędu. To nie to, że raz puścicie i wszystko załatwione. Nie. Jeżeli by to robić systematycznie co roku, no to myślę, że przyniosłoby to fajny efekt. Natomiast zwierzyna drobna ma to do siebie jeszcze, że ona jest dosyć terytorialna. Oczywiście bażant krąży, on pójdzie tam, gdzie będzie miał jedzenie. Natomiast najbardziej jakby ruch tego bażanta jest widoczny za pokarmem zimą. Zimą, jeżeli podsypy byłyby zasypane, to nie trzeba mieć 50 podsypów. Ale powiedzmy, żeby było na jednym rewirze 5, na drugim 5 i ten bażant byłby karmiony, to ma to naprawdę sens. U nas jest, jak widzicie, pokazałem Wam pasy tarnin, sporo jest takich rowów porośniętych, mamy jakieś tam remizy, zakrzaczenia, trochę trzcinowisk, więc taki teren wręcz idealny, bez większego nakładu, tak? Natomiast miałoby to naprawdę, uważam, że byłby tutaj sens, duży sens, żeby pójść w tą zwierzynę drobną, no i pomóc jej się odbudować, bo wiecie, że ona jest w regresie, ale dzięki myśliwym ona, no nikt inny za nas tego nie zrobi. Dzięki myśliwym jest szansa, że ta zwierzyna drobna, ona już nie wróci do stanów z lat 80., 70. Myślę, że to jest nierealne, ale żeby ona po prostu była. Tutaj nawet są kuropatwy na tym rewirze, dlatego Zbyszek, który mam nadzieję, że przyjedzie nas wyciągnąć, który jest tutaj rolnikiem, bo te pola, co widzicie, wszystkie to są jego dookoła, gdzie te daniele się pasły, tutaj gdzie my siedzimy, to on też tak pracując w polu, to widzi po prostu dużo w ciągu dnia, no i też na te lisy jest taki zacięty, także tutaj Zbychu też im nie daruje, więc, że tak powiem, ja tu nie widzę żadnego, a mam widoczność w promieniu, nie wiem, w jednym jest pod kilometr w każdą stronę. Jeszcze lisa dzisiaj nie widziałem. Więc powiem Wam, że no jest tu jakiś pomysł na to, żeby tej zwierzynie drobnej pomóc. Myślę, że nie jest to jakiś wydatek, nie wiadomo jak duży, a byłoby zupełnie inaczej, by te obwody wyglądały, jakby tej zwierzyny drobnej było naprawdę sporo. Więc to takie moje luźne przemyślenie. Dobra, siedzimy dalej. Ciekawe, co tam u Mańka, ale widzę to jego przedpole sarny jakieś tam są u niego, ale nic poza sarnami nie widziałem. Strzelać też nie strzelał, więc totalnie cisza. A my siedzimy, zobaczymy, może nam coś tu jeszcze wejdzie. Krowek się położył, przeżuwa. No i teraz możemy sobie popatrzeć, że na lewym parostku jest widłakiem. Czyli selekcyjnie. Myślę, że jak Zbyszek go spotka, to go strzeli. Zobaczcie, już po 6 rano i tu następne jedzenie. Tak, chyba trochę spóźnione. Byki. Też piątka, prawie piątkami chodziły. One tam schodzą przez te łąki, a tam gdzie je nagrywam teraz, to są łąki, także naprawdę spore, fajne miejsce na rogacze. A za tymi łąkami jest granica mojego obwodu i tam już jest sąsiednie koło i one tam schodzą z pól, po prostu. Tam niedaleko strzeliśmy ciele jedno, zresztą nie będzie widać tej ambony, bo jest po drugiej stronie lasu, ale one właśnie z tamtych pól schodzą, idą do nas poleżeć i przerzuć to, co zjadły. Zasiadkę kończymy. Powiem Wam, że zimno, naprawdę nie jest jakoś ciepło. Godzina 6:30. Myślę, że już dzików tu nie będzie. To jest mało prawdopodobne. No, niestety. Trzeba zmienić teren polowania. Musimy się przerzucić na inny rewir, tam gdzie udało nam się strzelić w jednym z poprzednich odcinków, gdzie był poruszany temat selekcji. Tam się przeniesiemy. I powiem Wam, że dzięki za odzew pod tym odcinkiem, bo sporo osób tam podziela też moje zdania na temat selekcji, ale najlepsze z tym wszystkim to, najgorsze z tym wszystkim to, że z naszym zdaniem, czyli nas myśliwych, kompletnie nikt się nie liczy, nawet nasze władze. Komisje, nie komisje, nieważne. Kończę, wykonuję telefon do kolegi Zbigniewa
Pewnie się zobaczymy przy aucie, no bo trudno by było tego nie nagrać, jak jest Raptor utopiony, powieszony na brzuchu w błocie strasznym, więc to wam oczywiście nagram na sam koniec. No i co? Ja wam mówię, dasz mur i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kamil, słuchaj, co się stanęło? Wolno się jechało. Co się stanęło? Przez ciebie, jedź, przejedziesz. No, ja mówiłem, jedziemy lewą stroną. No, właśnie. Nawet jakby wyciągarka była, to by trzeba było mieć ze 100 metrów liny do tej wierzby tam. Dobrze, że jeszcze koledzy są. Tak, jadą. Jak to Wyciągnął mówią- nas? Nie, no chyba tak. Jak to mówią, im lepsza terenówka, tym dalej trzeba po traktor iść. Ale tu jest katastrofa, tu tak rozjeździli tą drogę. O, Zbychu dzwoni. Żebyś sobie Mariuszek nożyk nie powrócił, jak będziesz wchodził. Właśnie. Miałem drugi napęd włączyć? Ktoś miał drugi napęd. Nie, no ja Dziękuję. Cześć operator. Flachę przywiozę. Na razie. No i co? Jakby nie koledzy, to by my zostali tu do zimy. Więcej nie słucha Mańka. Dokładnie. Dobra, teraz Mariusz co? Dawaj 3 dychy na myję. Jedziemy.